A wiesz, że widziałem branie na szczytówce? Myślałem, że to mi Michał w kijak nie. Cześć, bardzo serdecznie witamy na kanale Preston Innovations Polska. Adam Niemiec. Maciek Białdyga. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Pogoda jest wędkarska, więc liczymy na fajne połowy. No i mogliśmy po raz kolejny z Maćkiem się spotkać na rybach. Tym razem będziemy chcieli porównać dwie metody. Metodę odległościową, którą zaprezentuje Maciek, oraz feder klasyczny, którym będę łowił ja. Dla mnie to w ogóle jest nowe łowisko, pierwszy raz tutaj dzisiaj jestem i można powiedzieć, że inauguracja sezonu. Jeszcze nie miałem okazji w tym sezonie połowić ryb sobie, mam nadzieję, że dzisiaj się to uda. Przed nami na pewno piękny dzień i mam nadzieję, zaprezentujemy Wam fajne wędkowanie. Zachęcam, żebyście nie odchodzili od smartfonów, telewizorów, laptopów, bo czeka na Was konkurs i do wygrania będzie atrakcyjna nagroda, o której powiemy wkrótce. Zapraszamy. Cykniesz mi jakąś fotę? Nie spodziewałem się, że pierwszy będę miał dzisiaj branie. Raczej myślałem, że to Adam. A może nie trzeba podbieraczka. Taki okoń się zameldował, pierwsza rybka dzisiaj. Nie za duży, ale przynajmniej już będę pachniał rybą. I możemy oficjalnie z Adamem rozpocząć challenge na ilość sztuk dzisiaj. Ja wiem, że jest challenge ilościowy, ale mnie interesuje dzisiaj jakość. Mam nadzieję, że jedno i drugie będzie szło w parze. Ładna ryba, to jest bardzo ładna ryba, leszcz. Prawdopodobnie, być może jaś. To był trzeci rzut po zanęceniu na 70 metr. Wyraźne branie i jest ładna ryba. Jeszcze mam kawałek, żeby ją scholować. Maciek wspomniał o challenge'u, a nie wspomniał, co będzie, powiedzmy w cudzysłowie, karą dla tego, który przegra. Ustaliliśmy, że przegrana osoba po łowieniu wykona 50 pompek. Mam nadzieję, że dzisiaj rozruszam Maćkowi kości. Kurczę, muszę się skupić, tu nie ma żartów, bo poważne zawody. O, piękny leszcz chyba jest. Zobaczył podbierak, woda jest bardzo klarowna i zaczął szaleć. No i wjechał do podbieraka. Piękna ryba, kurczę, fajna ryba na rozpoczęcie. Teraz zaprezentuję. Taka piękna ryba. Mam ze sobą miarkę, więc mogę go ocenić. Ile to ma? 50. To już 50 cm leszcz. Także zobaczcie, piękna rybka. Jeden, jak to nie brzmi. No ale taka umowa, ilość to ilość. Zobaczcie, piękny leszcz oczywiście. Wróci do wody. No jest gotowy. Zostawił mi na pamiątkę trochę śluzu. Mam nadzieję, że tam nie przypłynął jeden leszcz, tylko czeka tam na mnie kolejny, więc zarzucam i będę łowił dalej. Na co można zwrócić uwagę? Zobaczcie, podałem tam na start 3 koszyczki. Takie 3 koszyczki podałem na start. I to wystarczyło, żeby już to łowisko zostało zanęcone i zakręcił się leszcz. Więc jak jest woda zimna,
to być może ta niewielka ilość zanęty jest i przynęt jest dużo lepsza niż obfite zanęcenie łowiska. Ja to będę mógł porównać, bo 50 metr zanęciłem bardziej obficie i zobaczę, co dzisiaj będzie grało. Do dzisiejszego łowienia wybrałem zanętę Dutch Master Silver Sonu Bajca ze względu na to, że jest to ciemna zanęta, bardzo mocno pachnie koprem włoskim. Myślę, że na taką zimną wodę może to być dobry pomysł, ale czy tak będzie, to się okaże. Biorę się do roboty, nawilżam tą zanętę, a potem zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Ja natomiast przygotuję dwie różne mieszanki. Tutaj mam taką tradycyjną zanętę spożywczą bez żadnych mączek rybnych. Natomiast w drugim pojemniku przygotuję sobie odrobinę, dosłownie odrobinę zanęty, bo nie będę tam bardzo dużo nęcił, tak żeby mieć tylko do łowienia. Więc wykorzystam F1 Green, jeden pojemniczek F1 Green i też mam zanętę Dutch Master, tylko Golda. To jest zanęta taka mocno kukurydziana, takim słodkawym zapachu. Nie potrafię określić, co to jest za zapach, ale ta zanęta mi tak posłuży jako takie delikatne rozcieńczenie tej rybnej zanęty i jej dam dosłownie no mniej nawet jak pół tego opakowania, tak powiedzmy 1/3 objętości tej zanęty na mączce rybnej. Ja oczywiście zrobię mieszankę zanęty z gliną, ze względu na to, żeby po pierwsze dostrzelić w łowisko te kule zanętowe, żeby mi to wszystko tam doleciało. Samą zanętą miałbym problem na 35 metr precyzyjnie zanęcić, więc ja to będę musiał na pewno wymieszać z gliną. W jakiej proporcji to się zastanawiam. Myślę, że nie będzie to uboga mieszanka. Postaram się zrobić albo na przykład 1:1 proporcja gliny do zanęty, albo 2:1 maksymalnie. Zobaczę jak mi to wyjdzie. Zanętę połączę z gliną i z ziemią torfową, żeby to wszystko było takie fajne, puszyste. Do zanęty spożywczej dodam sok, który mam po gotowaniu konopi. Z gumi jagód. Abracadabra to czary i magia, sekretem jest przepis na gumisiowy sok. Sok z gumi jagód, tak. Więc te konopie sobie odcedzę na sitku, takim specjalnym. I ta woda, która mi pozostała po gotowaniu, leci do zanęty. Ta zanęta spożywcza będzie ukierunkowana na płoć, więc oprócz tego soku z konopi dodam jeszcze świeżo zmielonej kolendry. Typowy panoramix. Troszkę tego, troszkę tamtego. Pogadamy po łowieniu. Jak już będziesz chciał przyjść do mnie, to będziesz się musiał do mnie zwracać, panie Panoramiksie. Chciałbym pana, panie Panoramiksie, przeprosić za te niegrzeczne uwagi, ale czy ja też mógłbym odrobinę tego nektaru spróbować? Część dodatków jest takie, które poprawiają samopoczucie wędkarza, więc No ja zgadzam sobie się, zdaję z zgadzam tego się. sprawę, a że bardzo lubię kolendrę. A ja też. Akurat kolendrą też nigdy nie gardzę. A z doświadczenia wiem, że kolendra na płocie działa zabójczo. Zgadza się. Ja się zabieram za przygotowanie glin. Na wstępie zrobię 2 paczki gliny wiążącej z paczką ziemi torfowej. Wymieszam to w takiej proporcji właśnie 2:1. Połączę to z zanętą. Oczywiście proporcjonalnie litrówką przemierzę i jaka konsystencja wyjdzie mi tej mieszanki. Czy coś jeszcze domaczać, albo ewentualnie czy dodawać jeszcze gliny lub zanęty. Tak jak wspominałem, zrobiłem proporcję 2:1 na korzyść gliny, czyli wyszło mi 6 litrów gliny z 3 litrami zanęty, to połączyłem. Wyszła fajna taka brązowawa mieszanka z tego. Dołożę do tego jeszcze troszkę szarego kleju, żeby mi to dobrze powiązało, żeby kule dolatywały w całości łowisko. No i to będzie wszystko.
Taka oto mieszanka mi z tego wyszła. Fajnie się frakcje zanęty przebijają z tej ciemniejszej gliny. Dobrze to wygląda. Oby działało. Przygotuję sobie mieszankę na wstępne nęcenie. Tutaj mam około 4 litrów zanęty. Przygotuję sobie 1,5 litra. Pewnie wszystkiego naraz nie wrzucę, ale większość pójdzie na początek, a resztą zacznę po prostu łowić. Dzisiaj będę łowił na 2 dystansach. Pierwszy to jest 50 metrów i tam będę chciał polować głównie na płocie i to łowisko zamierzam zanęcić, 10 koszyczków podać. I drugie miejsce 70 metrów od brzegu, tam podam 3 takie normalne koszyczki, które będę łowił zanętą z mączką rybną i tam będę polował na troszkę większe ryby. Liczę na jakieś leszcze, może jakiś jaś się trafi albo jakaś inna niespodzianka, więc takie 2 różne podejścia i zobaczymy, co dzisiaj wypali. Do tej płociowej zanęty dodam oczywiście gotowane konopie, taką solidną garść, kastery, a także białe robaki. Dodam też odrobinę wody do tej zanęty, bo zależy mi, żeby była ciężka i żeby leżała na dnie, żeby nie fruwała gdzieś tam w toni. Ja wolę robić pompki, ale łowić duże ryby. Po bardzo długiej przerwie znowu pierwsze branko. Pierwszy to się w ogóle rano zameldowało koń, a teraz jakaś w końcu normalna rybka, mam nadzieję. Niedrapieżna. Zmieniłem właśnie na zestaw ze spławikiem przelotowym, żeby to było troszkę bardziej stabilne, bo się zrobił bardzo mocny dryf ze względu na boczny wiatr. I jest płociurka. Już widzę, że to ładna płoć. O, piękna płoteczka. Ładna płotka. No, w tym momencie mamy 2-2 w naszym challenge'u. Piękna płoteczka. Wypuszczamy ją. I bierzemy się dalej do roboty. Przygotowałem 2 łowiska, 50 i 70 metrów od brzegu. Na tą bliższą odległość zanęciłem zanętą z kolendrą, z konopiami. Tam dodałem też troszkę białych robaków, kasterów i 10 koszyczków takich, powiedzmy wielkość taka do donęcania, podałem właśnie na ten 50 metr. Na 70 metrów wykorzystałem zanętę Sonubite'a F1 Green z dodatkiem Gold Dutch Master, z niewielkim dodatkiem. I tam zanęciłem bardzo ostrożnie, 3 koszyczki Hexmesh największe i rozpocząłem wędkowanie. Rozłożyłem 3 wędziska, to są wszystkie wędziska z serii Ascension. Jedno wędzisko Ascension 380 do 80 gramów i to wędzisko służy mi do łowienia na dystansie 70 metrów. Szczytówka 2,5 uncji, kołowrotek największy, kołowrotek Prestona Intensity 720 z plecionką 0,8 i na końcu mam zestaw helikopterowy. Jeśli chodzi o 2 pozostałe wędki, to są wędki o długości 3,60 do 60 gramów. Różnią się jedynie szczytówką. W jednym wędzisku jest szczytówka o ugięciu 1,5 uncji, w drugiej 0,75 uncji. To wędzisko z grubszą szczytówką potrzebne mi było do nęcenia, no bo nie wykorzystałem wędki dedykowanej do nęcenia, tylko zanęciłem łowisko tą wędką, którą będę łowił i tam zastosowałem szczytówkę 1,5 uncjową. Natomiast wędkę ze szczytówką 0,75 uncji mam przygotowaną do łowienia. Chodzi o to, żeby ta cieńsza szczytówka wskazywała mi delikatniejsze brania, chociaż patrząc po tym, jakie mam ugięcie szczytówki tutaj w tym kiju dystansowym, to wydaje mi się, że tej delikatnej szczytówki nie wykorzystam, no bo powstał delikatny dryf i widzę, że szczytówka jest wyginana przez ten dryf, więc zobaczę, czy to nie będzie za zbyt duży dryf właśnie na szczytówkę 0,75 uncji i wtedy, jeśli uznam, że za mocno ta szczytówka jest wyginana przez prąd wody, który tutaj powstaje, no to wtedy wykorzystam wędzisko ze szczytówką 1,5 uncji.
Te dwie linie też zróżnicowałem, jeśli chodzi o rodzaj i ilość podawanych robaków i przynęt. Ta linia 50 metrów, powiedzmy, podszedłem tutaj bardziej agresywnie. Jakaś niewielka rybka, chyba jakaś płoteczka tam wzięła, ale będę kontynuował. Na 50 metrów podszedłem bardziej agresywnie. Tam zastosowałem grube przynęty, ziarna konopi gotowane, kastery, białe robaki. Tu mi zależy, żeby łowić duże płocie. Tak jakby celem na dystansie 50 metrów są płocie i uznałem, że drobniejsze przynęty będą wabić mniejsze ryby. Natomiast ta linia dalsza to jest linia na jeszcze większe ryby, ale mam takie przeczucie, że tych ryb tam nie wejdzie nie wiadomo ile, więc dosyć delikatnie tam zanęciłem z niewielką ilością przynęt i te przynęty są nieduże. Chodzi o to, żeby ta zanęta raczej była takim wabikiem dla tych ryb, a żeby ryby się zainteresowały moją przynętą. Dlatego tam podałem odrobinkę pinek, kilka kasterów i niewielką ilość jokersa. Taka płoteczka oczywiście do wody. W tym momencie jest 3-2 dla mnie. W międzyczasie tego, no na filmie akurat nie nagraliśmy, ale był live i złowiłem pięknego jazia. Myślę, że Michał gdzieś go tutaj Wam wmontuje, to zobaczycie tą rybę. I przy okazji zapraszam na media społecznościowe, na Instagram oraz na Facebook Preston Innovations Polska. Minęła już ponad godzina od nęcenia tutaj na tym dystansie, gdzie złowiłem jazia, leszcza, no i teraz tą płotkę. Coś tam się zrobiło ciszy, tak jakoś albo przyszły ryby i chcą jakieś mniejszej przynęty, ja mam tutaj dosyć duży haczyk, ale chciałbym też sprawdzić ten dystans bliższy, 50 metr, bo widzę, że Maciek na odległościówkę ma jakieś brania, więc być może płocie przypłynęły bliżej i uda mi się te ładne płocie łowić na bliższym dystansie. No, muszę zacząć pracować tutaj, bo coś widzę, że tak nie bardzo. Chociaż ja powiem Ci szczerze, Michał, to ja tam mi na ilości nie zależy. Ja właśnie zaliczyłem kolejne branko. Przed chwilą miałem pudło. Po takim regularnym donęcaniu, po każdym rzucie staram się jedną kuleczkę strzelać. Tak jakby się łowisko zaczęło otwierać delikatnie. Coś tam się zaczęło dziać. Może nie jest to szał i nie ma kokosów, ale dzieje się cokolwiek. Teraz akurat okoń. Może jakościowo ryba nie za specjalna, ale do naszego challenge'u to są punkty i w tym momencie mamy 3-3. Konka wypuszczamy, ale zrównałem się w tym momencie z Adamem, bo Adam jakościowo to bił mnie tutaj na łeb, na szyję. Ja jak na razie mam 2 okonie i jedną ładną, dużą płoć. Mam nadzieję, że teraz płotka. Na start zrobiłem sobie 4 litry mieszanki i to wystrzeliłem na początek, więc było to zdecydowanie więcej od tego, co zanęcił Adam. Wyszło mi z tych 4 litrów około 30 kilku kulek. Płoteczka, czyli w tym momencie mam 4. rybę, 2 płotki, 2 okonie. Jestem bardzo szczęśliwy, że zaczęły brać płotki. Dość długo musiałem na nie czekać, ale te płotki tu biorą bardzo ładne, duże, zdrowe. Także na tą chwilę jest 4-3 dla mnie. Myślę, że Adam tutaj tanio skóry nie sprzeda. Rozłożyłem dzisiaj 3 wędki. Wszystkie 3 o długości 4,20. Są to odległościówki Supera, ale 2 rodzaje wędek. 2 sztuki to są wędki delikatne do 12 gramów i na te wędki uzbroiłem zestawy przelotowe ze spławikiem przelotowym. Jest branko, jest ryba. Chyba teraz się płotki ustawiły w łowisku. To jest jakaś nieduża ryba, ale zobaczcie, tylko zarzuciłem zestaw do wody i od razu było branko. W końcu się zaczęło coś dziać, może się zagrzeje trochę. Tak, kolejna płotka. Ładne, zdrowe te płoteczki. Może nie są to największe w tym łowisku, ale tak jak mówię, przynajmniej coś się dzieje. Jestem bardzo zadowolony,
że te rybki mi się w łowisku ustawiły. No i jest 5-3 dla mnie, jak coś. A więc wracając do moich zestawów, to na tych delikatnych wędkach rozłożyłem właśnie zestawy przelotowe, a na wędce mocniejszej z wyrzutem do 18 gramów, czyli to jest taka sztywniejsza, szybka wędka ze szczytową akcją. Na tej wędce rozłożyłem zestaw typowego waglera zmontowanego na stałe. Tam jest około grama obciążenia na żyłce. Większość obciążenia jest na spławiku i to jest spławik, kiedy są świetne warunki, kiedy nie ma takiego mocnego dryfu. Wtedy możemy łowić właśnie takim waglerem. On też wtedy idealnie celnie lata. Teraz akurat łowię właśnie tymi przelotowymi, ponieważ zrobił się dryf. Muszę Maćka gonić, chociaż zdaję sobie sprawę, że jeśli chodzi o ilość, to chyba nie mam zbyt dużych szans, tym bardziej, że ja podchodzę tutaj do tego łowiska. Ja tu lubię jeździć na duże ryby, więc mnie małe nie interesują, chociaż teraz jakaś mała jest. Zakładam duże przynęty, staram się łowić grubo, żeby łowić duże ryby. Zależy mi na dużych płociach. A przy okazji może coś dobrego z tego wyjdzie. Taka niewielka płoteczka. Mam nadzieję, że przyjdą jeszcze te grube. Skupiony jestem, bo największa ryba dzisiaj mi się trafiła. Założyłem grubą przynętę. To pierwsza taka ryba dzisiaj. Troszkę adrenalina skoczyła. Naprawdę ładna rybka. Poszła trochę do Adama. Co, nie powinienem Ci mówić o tych dendrobenach, to byś stał jak wazon, co? Jak na jaczka założyłem. No, ale różnica. Ale jeszcze z białym, grubym. Jestem ciekawy, co to za ryba. Płoć piękna, no. Jaś albo płoć. To płoć jest. Ale płociura. Coś pięknego. Coś pięknego. No po takie ryby to ja mogę jechać na drugi koniec Polski. Zobaczcie, jaka płociurka piękna. Te marzenie, dawno takiej płotki nie złowiłem. Adrenalinę podniosła, bo długo się nic nie działo znowu. Także teraz wraca do wody. Bo pogoda swoje, a prognozy swoje, nie? Maciek, pada u Ciebie? Nie! No Hydrotech dała na razie świetnie. Jestem suchy, a to jest najważniejsze. Michał, Ty już nie mów nam o pogodzie, bo Ty mówiłeś, że o tej porze to już będziemy w pełnym słońcu tutaj sobie siedzieć. Ja to się po łowieniu rozgrzeję. 50 razy się rozgrzeję. Powiem Ci, że tyle płotek, co Ty dzisiaj złowiłeś, takich małych, to ja tu przez wszystkie swoje przyjazdy, jak tu byłem łącznie, jakbyś dodał, to takich małych płotek nie złowiłem tyle, co Ty. Ja mam pomysł na okładkę w ogóle do tego filmu, na ten. Oglądałeś Asterixa i Obelixa kiedyś? To patrz, to znajdujesz zdjęcie Panoramiksa, wklejasz face Adama i mnie podkładasz jako tego Rzymianina. Kurczę, no nie ma ładnych ryb niestety.
coś się zadziało z pogodą i ten pierwszy dzień wiosny to nam się trochę w taką późną zimę przeobraża. No, ale jakaś nieduża rybka jest, jakiś punkt zahaczenia, żeby gonić Maćka, bo zaczął niebezpiecznie odskakiwać, co prawda małymi rybami, no ale jeśli się bawimy na sztuki, no to nie jest ryba, po którą tutaj przyjechałem, ale na liczniku już mam 5 sztuk. Teraz po długiej przerwie znowu coś się w łowisku obudziło. Przed chwilą złowiłem małą płotkę, teraz kolejna rybka, trochę większa. Wydaje mi się, że to też będzie płotka. Zrobiło się bardzo zimno, wiatr zaczął mocniej wiać. Zrobiły się takie dość nieprzyjemne warunki. Okoń, ładny okoń. Okonek. I złapany książkowo za samą górną wargę. Wypuszczamy okonka. I teraz kolejny rzut po okoniu, od razu szybkie branie. Wydaje mi się, że to może być coś podobnego. Więc zakręciło się teraz jakieś statko okoni. Sztuka jest sztuka. Nie są to teraz za duże ryby, ale przynajmniej można się rozgrzać, bo zmarzłem strasznie. No, teraz już płotka. Przed chwilą były 2 okonie z rzędu. No, 3 grube czerwone robaczki. Taka oto płoteczka. Ledwo co strzeliłem kulkę, od razu spławik wjechał pod wodę. No to już takie sportowe rybki teraz biorą. Takie płotki po 100-150 gramów czasami. Bardzo fajnie się takie łowi. Jak mówię, coś się dzieje, ciepło się robi. W końcu długo musiałem na nie czekać, ale rekompensują tą kiepską pogodę, bo trochę deszczyk pada, wieje, zimny bardzo wiatr. Pomimo tego, że temperatura wskazuje na 8-9 stopni, to odczuwalna według mnie jest w okolicach 2-3. Łowienie dla mnie rozpoczęło się nieźle, bo dosyć szybko złowiłem leszcza, później był jaś i tak jakby później się zaczęło psuć. Małe ryby, no nie to, po co tutaj przyjechałem. Teraz miałem jakieś delikatne wskazanie. Próbuję kombinować, skaczę po tych dystansach, troszkę na 70 metrach, trochę na 50, ale jakoś nie mogę na razie się wbić w te ryby. Spróbowałem nawet dodać trochę jokersa, przygotowałem glinę z jokersem, mówię, może przypłynęły leszcze na przykład i nie pasuje im zanęta, więc zmniejszyłem też haczyk, mniejszą przynętę założyłem. No teraz ochotki są wyskrobane, miałem delikatne wskazanie, ale no niestety ryba się nie zapięła. Spróbuję jeszcze raz na te ochotki. Chociaż wydaje mi się, że to mała ryba była. Na razie nie potrafię dogadać się z tymi rybami i próbuję różnych rzeczy, żeby jakoś je skusić do brania i wyholować. Oj, przepraszam Cię. Troszkę się warunki uspokoiły i spróbowałem łowić właśnie tym zestawem na stałe. Przed chwilą miałem bardzo ładną rybę na wędce, ale po zacięciu gdzieś tak po 15 sekundach spadła. No i tak to regularnie biorą teraz takie płotki. Staram się ciągle donęcać, co rzut. O ile pamiętam, to co rzut zawsze dostrzeliwuję kuleczkę. No i tak się bardzo fajnie te ryby właśnie do tego ustawiły. Troszkę bardziej agresywnie podszedłem do tematu, wywiniłem koszyk na większy, zacząłem dodawać dużo więcej przynęt. No i teraz przy zatapianiu żyłki coś mi wzięło. Nie wiem, nie będzie to pewnie duża ryba, ale zawsze lepsze to niż nic.
Być może te ryby, które przyszły na początku, zainteresowały się, nie miały się przy czym zatrzymać i po prostu odpłynęły. Na razie się będę trzymał tego większego koszyczka i zobaczymy, co będzie. Taka płoteczka. Do Maćka jeszcze mi daleko, no ale jedną rybkę mam bliżej. Teraz znowu była chwila pauzy. Warunki się zmieniają, raz się uspokaja, raz zaczyna wiać, teraz znowu pada i się powiesiła jakaś ładniejsza rybka. Łowię ciągle na ten zestaw ze spławikiem na stałe teraz, bo ten dryf się skończył. Wiatr się trochę uspokoił, ale padać zaczęło. No ładny okoń. Wydawało się, że to jakaś duża płoć albo jaś, a jak widać ładny złociutki okoń. No grubiutki bardzo. Już chyba przetarłem bardzo blisko. Oglądajcie uważnie do końca film, bo jeszcze mamy dla Was przygotowany konkurs z bardzo ciekawą nagrodą. No agresywne nęcenie przyniosło chyba skutek, bo teraz miałem zdecydowane branie. Jest jakaś ładna ryba. Zobaczę, co to będzie. Maćka już chyba nie mam szans dzisiaj dogonić, bo odjechał tymi drobnymi rybami sztukowo, także nie wiem, czy no, na pewno mam mniej jak połowę tego, co Maciek. Natomiast jakościowo no, u mnie jest zdecydowanie lepiej, bo to jest trzecia porządna ryba. Oprócz tego są jeszcze te płoteczki, więc no trudno. Zakładam, że będę musiał odpękać obiecane 50 pompek, ale chociaż fajne ryby będę holował. No teraz to chyba jaś jest, tu wyskoczył przy brzegu. Cały czas to mi walczy. Tak, piękny jaś kolejny. Pomimo wszystko ja chyba wolę łowić takie ryby. Kurczę, no może ta ryba była na przełamanie i się teraz otworzy woda. Po jaziu nadzieja była na większą rybę, a tu dosyć szybkie branie, ale to będzie nieduża rybka niestety. Ale może jeszcze coś się ruszy. Jeszcze ze 2-3 razy tam rzucę, jak nie będzie większej ryby, to wrócę na te 50 metrów, zobaczymy, może tutaj bliżej są te większe płocie. No, marzy też mi się taka płotka 35 cm albo lepiej. Leszcza złowiłem, jazie 2 ładne złowiłem, więc teraz płotka taka duża to też by było coś fajnego. O, wypuściłem, przepraszam. Płotka zaatakowana przez szczupaka. Łowię już na dużą przynętę, na 3 grube białe robaki. A mimo wszystko te płotki dalej biorą. Najważniejsze jest w moim łowieniu dzisiaj to, że aby te ryby utrzymać w łowisku, to trzeba regularnie małymi porcjami dostrzeliwać zanętę. Ja to robię po jednej kulce. Średnio co 5 minut mi wychodzi mniej więcej na strzał. Te kulki nie są zbyt bogate w przynęty, ale są tam i kastery, i ochotki troszkę, parę pinek wrzuciłem. Coś tam ciągle spada. Też taki plusk powoduje to, że ta ryba jest przyzwyczajona, jak fiderowcy tutaj łowią na dalszych dystansach. Koszyczek zawsze robi plum, jak wpada do wody. I ta kulka też imituje ten plusk właśnie tego koszyczka zanętowego. Ryby wiedzą, że wpada pokarm do wody i myślę, że do tego doskakują wtedy.
Ty Maciek, ja cię jeszcze dogonię. Ile tam masz na liczniku? Musiałbyś przestać łowić, a ja bym musiał tak pójść jak idę. Ja to mam nadzieję, że mi się zakręcą jakieś większe pomiędzy. No ta już jest troszkę lepsza gatunkowo. Większa, ale nadal to nie jest to. Pogoda w Macu jak w Garcu, to i ryby grymaszą, ale płotka ładna. Nie, to ładna płotka jest. Taka mi się podoba. Takich dzisiaj nie miałem za wiele. Dwa. Już niedługo kończymy nasze wędkowanie, a tu jeszcze na koniec jakieś ciekawsze płotki się zameldowały. Przed chwilą jedna była większa, teraz taka średnia, ale dobrze walczyła. Bo sprawiała wrażenie większej. Zrobiło się naprawdę fajne wędkowanie. Przynajmniej tutaj na spławik na tym dystansie 37-8 metrów. Teraz już Wam nie powiem, która to moja ryba, a dlaczego, to dowiecie się na końcówce filmu. Oglądajcie do końca. Czas skończyć tę nierówną walkę. Cali mokrzy, Obaj walczyliśmy dzisiaj z pogodą. z żywiołami. Tak, która dzisiaj nam dała się we znaki. Typowo w marcu jak w Garcu, można powiedzieć. Tak, dzisiaj to się sprawdziło. Ja jeszcze miałem też nierówną walkę z Maćkiem. Odpalił rakietę i zaczął odławiać płotki. Ja nawet nie zdałem sobie sprawy, że tu jest tyle tych płotek. Na początku wyglądało to niezbyt ciekawie, jeśli chodzi o mnie, ale potem ryby się wkręciły, ustawiły i do samego końca praktycznie ze mną już były. Tak, no ja postawiłem na większe ryby. Niestety zamknęły pyski i nie brały. Wspominaliśmy o konkursie, a więc do wygrania w dzisiejszym naszym konkursie jest kołowrotek Centris 320, dokładnie ten model, którym ja dzisiaj łowiłem. Widzieliście na początku filmu, otwierałem go nowiutkiego z pudełka. Na jednej szpuli nawet będzie nawinięta żyłka, na którą dzisiaj łowiłem. Nówka sztuka oczywiście, po dzisiejszym tylko wędkowaniu. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Pytanie jest proste. Prosimy odpowiedzieć na nie w komentarzu pod tym filmem i pierwsza osoba, która trafnie odpowie na to pytanie, wygra kołowrotek. A pytanie jest następujące. Jaki był wynik dzisiejszego pojedynku? Mamy ze sobą klikery. Oczywiście chodzi o ilości sztuk. O liczbę ryb, no bo to się dzisiaj liczyło w naszym pojedynku. No zdradzimy, no ja przegrałem ten pojedynek, zresztą tu zaraz będzie widać, będziecie się mogli pośmiać, bo będę pompował. Więc ja przegrałem, dodam, że zdecydowanie. Nawet mogę zdradzić, ja dzisiaj używałem potrójnego klikera, nie pokażę ile dokładnie mam ryb. Na jednym mam zaznaczone 1, to jest 1 leszcz. Na niebieskim mam zaznaczone 2, to są 2 jazie, a po środku są płocie. Tego nie powiem Wam ile złowiłem. Maciek natomiast miał większość płoci, kilka okoni, więc ma to zliczone na jednym liczniku. Czekaj. Już chyba odpuściło. Pytanie jest trochę podchwytliwe. Gdzie jest Adam? Pytanie jest trochę podchwytliwe, ponieważ nie wszystkie ryby, które dzisiaj złowiliśmy, zostały pokazane do kamery. Zapraszamy do zabawy, żeby wziąć udział w konkursie. Prosimy zasubskrybować kanał Preston Innovations Polska, pozostawić łapkę w górę, no i w komentarzu napisać wynik dzisiejszego naszego pojedynku. A Adam idzie na trening. A ja idę się rozgrzać. I tyle, no proszę. Dziękuję trzymaj. bardzo za dzisiejszy pojedynek. Gratulacje. Rocky Balboa, yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Yeah, I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Rocky Balboa with the fight, war. Rocky Balboa, yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Yeah, I got to fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Rocky Balboa with the fight, Rocky Balboa. Yeah, I got to fight like Rocky Balboa. 50? Brawo, szacunek! No trochę cieplej mi się zrobiło. Rocky Balboa, yeah, I got to fight like Rocky Balboa. Rocky Balboa with the fight. To oni tu jakieś zarybienie musieli robić. Zobacz, jazik taki malutki. Tu jakieś zarybienie musiało pójść, wiesz? No, małych ryb w ogóle.